2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Na deszczu jesteśmy w Cornwalli. Pogoda mogłaby być lepsza, nie pada, ale wieje dosyć mocno. Temperatura w porównaniu do kilku dni temu drastycznie spadła, także pędzimy szybszym krokiem do zamku króla Artura, Tintagel Castle, szlakiem turystycznym South West Cove Path z naszego pola namiotowego, TDWT Farm. O tym szlaku jeszcze później wspomnę, bo jest to najdłuższy szlak w Anglii, którego długość to 1014 km. Zamek znajduje się godzinę na piechotę od nas, ale zdecydowanie zeszło nam dłużej, bo co chwila stawaliśmy robić zdjęcia i podziwiać wybrzeże. Po drodze jest świetna plaża Posina Cove, ale o niej omówię trochę później, bo wracając zatknęliśmy trochę bliżej, a ja nawet chwilę popływałem. Legenda związana z Tintagel Castle zaczęła się w XI wieku przez Geoffreya z Monmouth, który napisał w swojej książce o królach Anglii, że jest to miejsce narodzin najbardziej znanego króla w historii Anglii. Zresztą nic dziwnego, bo klify, wzgórza oraz jaskinie od razu kojarzą nam się z mitem i tajemnicami związanymi z królem Arturem i magiem Merlinem. Dzięki tej legendzie w XII wieku został wybudowany zamek przez bogatego hrabiego Cornwalli, który był zafascynowany legendami o królu Arturze. Niestety wystarczyło 100 lat, by zamek mocno podupadł. Były próby ratowania zamku, remonty i przebudowy na mniejsze domki, ale nie za wiele to pomogło i teraz są to tylko ruiny dawnej fortyfikacji, która jest położona na surowym i spektakularnym wybrzeżu. Przed odwiedzeniem zamku musieliśmy zrobić rezerwację na stronie English Heritage, bo nie było możliwości kupienia biletów na miejscu. Koszt za dwie dorosłe osoby to 29 funtów. Dzieci, studenci i seniorzy mają oczywiście zniżki. Na miejscu są dwa sklepiki. Jeden zaraz przy wejściu razem z muzeum. Drugi w środku fortyfikacji. Jak będziemy schodzić do jaskini Merlina, to zobaczycie. Jest też mały bar szybkiej obsługi, ale szczerze polecam skorzystać z barów czy restauracji mieszczących się w mieście, do których jest naprawdę niedaleko. Z ciekawostek najbardziej zapadła mi informacja, że wyspa była na stałe połączona z lądem, przesmykiem, który z czasem poprzez erozję rozpadł się i wejście na te tereny z czasem bywały coraz trudniejsze. Kolejną ciekawostką to most, który prowadzi z lądu na wyspę. Małą szczelinę, która ma reprezentować przeszłość i teraźniejszość, a koszt wybudowania tego 70-metrowego mostu kosztował, uwaga, 4 miliony funtów. Zostawiam Was teraz na chwilę zamkiem, by później opowiedzieć Wam o najdłuższym szlaku Wielkiej Brytanii i zapraszam do subskrybowania. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Calling sick in the morning, baby don't leave. They don't need to know we're out here wild and free. They say we're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love. Oh, this is
This is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Wracamy na pole namiotowe tą samą ścieżką, szlakiem południowo-zachodniego wybrzeża, aby zajrzeć na plażę Pussine Cove. Szlak jest uznawany za najlepszy w Wielkiej Brytanii i często pojawia się jako jeden z najlepszych na świecie. My przeszliśmy się tylko kawałeczek i nie dziwi mi się temu, bo krajobrazy są niesamowite. A jeszcze jakby pogoda to pisała, to już w ogóle bomba. Wracając do plaży, zejście jest dość strome oraz warto wcześniej zainteresować się przypływami, bo woda może pochłonąć całą plażę, ale jeżeli jest właśnie odpływ, to jest to jedna z tych plaż, które są mocno niedocenione. O ile będziemy kiedyś wracać do Cornwalli, to z miłą chęcią właśnie w te miejsca. Rekord ponad 1000-kilometrowego szlaku należy do Christiana Morgana z Londynu, który pokonał ten szlak w 10 dni, 12 godzin i 6 minut. Ale wracając do rzeczywistości, zwykły zjadacz chleba może pokonać ten szlak w 30 dni. Ale jeżeli chcemy zwiedzić lokalne wioski i atrakcje po drodze, to trzeba by było wziąć 52 dni urlopu, a przynajmniej tyle jest zalecane. Gdy wracaliśmy do pola namiotowego, wiatr wzmagał się coraz bardziej i jak byliśmy już na miejscu, to zaczepiliśmy namiot o motocykl i to była bardzo dobra decyzja, bo nie spodziewaliśmy się tego, co się będzie działo w nocy. Nigdy tego nie zapomnimy, wiatr dochodził do 70 mil na godzinę, a namiot składał się jak domek z kart. Na całe szczęście się nic nie złamało i z rana zmęczeni, niewyspani szybko zwinęliśmy się i uciekliśmy z pola. Bo zapowiadane były deszcze na dalszy dzień, a chcieliśmy jeszcze zobaczyć sunrise. Ale o tym w kolejnym filmiku. Nie zapomnij subskrybować. Do zobaczenia. Cześć!